Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie, że wystarczą tylko 4 proste słowa? 4 słowa, które zna każdy z nas, aby odmienić swoje życie? Dzisiaj Ci o nich opowiem. Ho'oponopono. Tak nazywa się ta starożytna hawajska technika, o której chcę Ci dzisiaj opowiedzieć. I nie zrażaj się, to naprawdę są 4 proste słowa i nie są wcale po hawajsku. Ho'oponopono tradycyjnie stosowana była wśród hawajskich rodzin jako technika oczyszczania relacji, uzdrawiania, przebaczania, wyznawania win i pojednania. W swojej pierwotnej formie ceremonia prowadzona była przez starszego z rodu lub kapłana, tak zwanego kahuna. Taką właśnie kapłanką była Morna Nalamaku Simeona, która spopularyzowała i uprościła metodę Ho'oponopono, aby można było dostosować ją do indywidualnej praktyki duchowej. I właśnie ta uproszczona metoda to powtarzanie 4 prostych słów. Przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, kocham Cię. Bez względu na kolejność, bez względu na język, w jakim są wypowiadane, to właśnie te 4 proste słowa pozwalają uleczyć relacje, pojednać się z przeszłością i zmienić swoje życie na lepsze. Dzięki dr Simeonie mamy uproszczoną wersję Ho'oponopono, którą możemy praktykować na co dzień. Ale chciałam podzielić się jeszcze z Tobą niesamowitą i inspirującą historią, jak przez stosowanie techniki Ho'oponopono pewien hawajski psycholog uleczył innych. I co więcej, nawet się z nimi nie widział, nawet z nimi nie przebywał w jednym pokoju i nigdy nie poznał ani jednej z osób, którym pomógł właśnie przez stosowanie tej praktyki. Dr Ihaleakala Heulen pracował w hawajskim szpitalu psychiatrycznym dla kryminalistów i zamiast tradycyjnej terapii zastosował właśnie technikę Ho'oponopono. Codziennie przeglądał on akta pacjentów i czytał o tym, co zrobili, dlaczego znaleźli się w tym szpitalu, o ich problemach i za każdym razem, gdy czuł w sobie jakiekolwiek negatywne emocje, jakiś strach, złość, niechęć, zaczynał powtarzać słowa Ho'oponopono. Zaczynał powtarzać frazy przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, kocham Cię, skupiając się na tych emocjach, które właśnie odczuwa do danej osoby. Myślał o tej osobie, ale myślał głównie, powtarzając te słowa, o tym, jak on się czuje, jakie emocje wywołała w nim ta informacja czy ta osoba i starał się tymi słowami oczyścić te emocje w sobie. Właśnie nie próbował on uleczać samych pacjentów, a raczej próbował odnajdywać wzorce, które go w jakiś sposób z nimi łączyły i właśnie te wzorce oczyszczać. I co jest właśnie takie niesamowite i fascynujące w tej historii, to to, że ten oddział kryminalny na Hawajach został zamknięty po jakimś czasie właśnie przez to, że dzięki systematycznemu stosowaniu Ho'oponopono ten lekarz bez widzenia się z tymi pacjentami, kompletnie bez rozmawiania z nim, uleczył ich na tyle, że byli oni w stanie wrócić do społeczeństwa. Dlatego ta historia jest taka inspirująca i pokazuje, jaką niesamowitą moc ma praktyka Ho'oponopono. Jeśli czujesz inspirację, czujesz się gotowa, aby wprowadzić tę praktykę w swoje życie, to chciałam podpowiedzieć Ci, jak możesz jeszcze lepiej zrozumieć intencje za tymi 4 frazami i jak możesz je praktykować. Każda z tych fraz odpowiada kolejnym etapom oczyszczania. Przepraszam oznacza wzięcie odpowiedzialności za wszystko, co pojawia się w naszym życiu albo pojawia się w danym momencie w związku z daną osobą, sytuacją. Wzięcie odpowiedzialności za nasze emocje, najczęściej oczywiście negatywne, za te powtarzające się, męczące nas myśli, etc. Proszę wybacz mi,
wyraża skruchę za nieświadome albo już nawet uświadomione wzorce, które przyczyniają się do naszego złego samopoczucia, do problemu, do powtarzania tych samych schematów albo wewnętrznego cierpienia i złego samopoczucia. Dziękuję jest to wyraz zaufania, że zaczęliśmy tę praktykę, że chcemy sami sobie pomóc, że pracujemy nad sobą. To wyraz podziękowania samemu sobie za to, że dbasz o siebie, ale również wyraz zaufania, że to oczyszczanie już się rozpoczęło. A kocham Cię to po prostu fraza, która przynosi ulgę, uzdrowienie i samoakceptację. I jak najprościej praktykować Ho'oponopono, to po prostu znaleźć sobie chwilę spokoju, skupienia, ciszy i zwrócić uwagę na problem, emocje, trudną sytuację albo osobę, z którą chcemy oczyścić relacje, albo problem, z którym chcemy uzdrowić. I nie trzeba koniecznie szukać winnych i nie trzeba koniecznie wszystkiego rozumieć. Po prostu jeśli czujemy, że coś potrzebuje tego oczyszczenia, tej praktyki, wtedy bierzemy pełną odpowiedzialność za to, co dzieje się w naszym życiu i w myślach albo na głos powtarzamy właśnie te 4 frazy, bez względu na kolejność. Ja osobiście powtarzam to: przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, kocham Cię. Ale można je powtarzać w dowolnej kolejności, dowolną ilość razy, aż poczujemy ulgę. Czasem mogą przychodzić różne emocje, możemy nawet się wzruszyć, zezłościć i tak dalej. Pozwólmy tym emocjom przychodzić, bo to jest właśnie również element oczyszczania. Jeśli nie dopuszczasz do siebie emocji, jeśli nie dopuszczasz do siebie, nie pozwalasz sobie odczuwać pewnych rzeczy, to tłumisz je w sobie i one nie mogą przepłynąć. One ciągle tam będą, dopóki ich nie wypuścisz. A właśnie czasem taki płacz, złość, pozwolenie sobie na wszystkie emocje wypuszcza je i zostawia poza nami, bo właśnie tak się leczy, tak się człowiek ulecza, tak się człowiek rozwija poprzez przeżywanie wszystkiego i poprzez pozwalanie sobie na tak zwane słabości. Ale to jest właśnie Twoja siła, to jest Twoja siła, że Ty sobie pozwalasz na to, żeby się uleczyć, że Ty robisz coś dla siebie. I tak samo pamiętaj, jeśli nic nie przyjdzie, nie odczuwasz żadnych emocji, nie wzruszasz się, nie płaczesz, to też jest okej. Każda emocja albo brak emocji jest w porządku. To jest Twój sposób oczyszczania. Najważniejsze jest, że jesteś dla siebie, robisz coś dla siebie, chcesz być lepszy, lepsza. To jest najważniejsze i to jest wspaniałe i właśnie po to tu jesteś. Też dlatego może trafiłaś na ten podcast, żeby właśnie coś dla siebie takiego zrobić i dzięki Ho'oponopono. I jeszcze jedna ważna rzecz, bo to na przykład mnie zastanawiało, kiedy zaczynałam tę praktykę. No bo co jeśli ja chcę uleczyć relację z kimś, ale ten ktoś zrobił mi krzywdę, prawda? Ja nie czuję się jakoś winna w tej sytuacji, albo nawet nie jestem, ale chcę uleczyć te relacje, ponieważ nie chcę już myśleć o tej krzywdzie, nie chcę już myśleć o tej osobie, nie chcę już czuć tych emocji i właśnie chcę zastosować Ho'oponopono, aby móc się tego pozbyć. No ale to jak to? Ja przepraszam? Ja proszę o wybaczenie? No przecież nie proszę o wybaczenie, ani nie przepraszam, ani nie dziękuję tej osobie, która mnie skrzywdziła. To wszystko jest wewnętrzna praca i podziękowanie i przebaczenie samemu sobie, że tyle czasu tłumiłeś w sobie te emocje, że tyle czasu pozwalałeś sobie cierpieć z tego powodu. Nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać kogoś złe czyny wobec nas. Nie chodzi o to, żeby udawać, że nic się nie stało. Chodzi o to, aby uzdrowić własne emocje, ból, energię, które wciąż są związane z tą sytuacją. Bo w Ho'oponopono wierzy się, że wszystko, co pojawia się w naszym życiu, nawet najtrudniejsze doświadczenia, są odbiciem pewnych zapisów, które pozostają w naszej podświadomości. I lecząc swoje rany, swój żal, swoją złość, oczyszczamy te tak zwane zapisy. I nie zmienimy oczywiście przeszłości ani tej osoby, ale uwolnimy siebie od tego ciężaru, który wciąż trzyma nas w bólu. I to jest właśnie najważniejsze. Czyli nie leczymy tej osoby, leczymy to, co ta sytuacja albo ta osoba zostawiła w nas
I dzięki temu możemy odzyskać na nowo spokój, wolność, otwartość na nowe doświadczenia i siłę. Odzyskujemy siebie i poprawiamy jakość swojego życia. Jeśli chcesz zacząć praktykować Ho'oponopono, zrób to po swojemu. Usiądź, skup się, weź oddech i zacznij powtarzać te słowa. Pomyśl o tej osobie, o tej sytuacji, o tej emocji i postaraj się w każde z tych słów wprowadzić intencje, te intencje oczyszczenia. Przepraszając, przeproś za to, że pozwalałeś sobie męczyć się, pozostawać w tej złej energii. Poproś o wybaczenie swoje ciało, swój umysł, siebie, że tak długo to trwało. Podziękuj za tą pracę, którą właśnie wkładasz w to, aby poprawić jakość swojego życia. I powiedz, jak bardzo siebie kochasz za to, że udaje ci się to właśnie uleczyć. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego materiału. Jeśli chcesz zacząć praktykować Ho'oponopono, a nie wiesz od czego zacząć, w następnym materiale załączam krótką medytację Ho'oponopono po polsku, gdzie po prostu powtarzam rytmicznie te słowa. Możesz powtarzać je ze mną, powtarzać w myśli, słuchać tego, kiedy jedziesz samochodem, spacerujesz przed snem lub kiedy praktykujesz medytację lub kontemplację lub tę technikę. No i dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy praktykujecie Ho'oponopono lub planujecie zacząć stosować tę technikę, a jeśli już ją stosujecie, to jak ona pomogła Wam w codziennym życiu. Jestem bardzo ciekawa. Pięknego dnia!